Cześć. Pokażę Wam dzisiaj, jak przejść loch F3 bohaterem na 16 poziomie. Nie schodziłem na poziom 15, bo nie mam na razie żadnego innego bohatera, który by był w stanie takie rzeczy zrobić. Kolejny w kolejce jest team, który ma poziom 7. Dlatego korzystam znowu z Hanki, która jest takim pierwszym w miarę wyekwipowanym bohaterem już. Bo pozostałych z ekwipunkiem poziomu pierwszego nie chcę liczyć, bo to jednak trochę za nisko na poziom F3 czy na poziom 4. Odblokowałem sobie też rzeczy z lasu, ale z tego co pamiętam, to granaty szaleństwa pojawiają się dopiero podczas questu od lochu F3, gdzie musimy pomóc pani Mrocznej Pani, czy jakkolwiek ona się tam nazywała, Dark Lady chyba, pomóc jej zabić wskrzeszonego smoka. Jeszcze w sumie trochę spoiler. Cała reszta tych przedmiotów wydaje mi się, że jest ok, bo tu chyba nic więcej takich rzeczy jakichś awangardowych nie ma. Dodana jest mafinka, dodany jest śpiwór, ale z niego nie będę korzystał, prawie na pewno. I tak właściwie to chyba tyle z takich rzeczy. Też na Discordzie zostało ustalone, że mogę używać familiarsów, więc tak właściwie chciałbym też trochę o nich opowiedzieć. Mam ich trójkę. Ropuch służy właściwie tylko po to, żeby ściągać przeciwników do siebie i to jest bardzo fajny familiar, żeby atakować cele dystansowe i będzie się przydawał na pewno w lochu 5, żeby zabijać chmary impów, bo czasami impy się pojawiają w pokojach w dużej ilości i familiar, który może je przyciągnąć, jest naprawdę na wagę złota. Jest toperz od nietoperza. To jest akurat trochę taka zabawa językowa. On ma całkiem dobre statystyki i dodatkowo strzela. A strzelanie w przypadku familiarstów jest bardzo dobrą rzeczą. I tak właściwie to jest koniec jego takich większych zalet. Ma jeszcze sneak, ma doskok, ale ten doskok to jest taki, nie wiem na ile przydatny, nie używałem tego jeszcze, ale chyba nie za bardzo. I jeszcze jest ratatuj, którego główną funkcją będzie rzucenie tej jednej demoralizacji w odpowiednim momencie. I właściwie też, że strzela i że ma też dosyć fajne obrażenia. Nawet większe od toperza. Tak o 1 punkt w statystykach i to już się na 14 poziomie przekłada na 2 punkty obrażeń. I 16 obrażeń to jest prawie tyle samo co nasz bohater, więc to jest całkiem dużo. Gwoli ścisłości, talenty mam wszystkie, które są jak na razie dostępne, czyli nie mam właściwie tylko oswajania na poziom 4, nie ma szczur walki na poziom 4 i nie ma hartowania i przygotowania ekwipunku. Cała reszta i zwłaszcza zwinność jest już wykupiona. Jak idzie o bestiariusz, to w F3 mamy standardowego szkieleta. Jest szkielet łucznik, który ma 6 strzałów, ale wszyscy ci przeciwnicy jeszcze nie mają jakiegoś tam wybitnych obrażeń, więc nie powinni być jakimś bardzo wielkim problemem. Tak właściwie z tego wszystkiego co tutaj jest, jedynym realnym problemem będzie ten goblin. To jest jeden z tych przeciwników, na których można bluzgać bardzo długo i nie skończą się epitety. I jego największą dla niego cechą, dla nas wadą jest to, że on rzuca demoralizację. I ma tej demoralizacji nieskończoność, więc tak właściwie ile razy wam ta demoralizacja od niego nie spadnie, tyle razy on ją rzuci. On jest w stanie właściwie rzucać ją w nieskończoność, dlatego w każdym właściwie pokoju, być może z
dzikim wyjątkiem, że trzeba będzie sobie utorować najpierw drogę do niego. On będzie naszym pierwszym celem. Później z kolejnych takich celów będą ludzie, którzy strzelają, czyli to jest ork, to jest goblin, czyli ork, goblin i szkielet z łukiem. I tak właściwie to są najważniejsze potwory, jakie będziemy atakować tak w miarę szybko. Z pozostałych, które są takie ważne i powiedzmy ekskluzywne, no bo one są w sumie ekskluzywne, jest to. Powiedzmy, że to jest troll. Skalny troll. Szaręgowy łupek albo coś. Jego najzabawniejszą rzeczą jest właśnie zdolność przyciągania, a cechą taką trochę pesymistyczną jest to, że jednak trochę ma obrażeń i pewien tam pancerz, ale to jest fajny przeciwnik, ja go lubię. Z ważnych rzeczy jeszcze jest salamandra. Salamandry są potrzebne do tego, żeby zrobić potem zbroję poziomu 4. Ze skóry salamandry jesteśmy w stanie uzyskać welur salamandry i z weluru możemy zrobić dopiero wtedy zbroję. I dlatego chciałem też pokazać właśnie F3, żeby móc pomóc tym, którzy jeszcze nie mają tej zbroi poziomu 4, jakoś rozeznać się w lochu F3, mając mniej więcej taki setup jak tutaj. Bo będę próbował nie używać za bardzo familiarsów, poza tą jedną demoralizacją za darmo. Ale to jeszcze zobaczymy, może będę ich używał jednak trochę częściej, to jeszcze się okaże. Jeżeli chodzi o bossów jest 2. Wódz szamanów, jakiś tam wataszka, warlord albo jakkolwiek się nazywa, on rzuca na swoich kolegów tarczę. I jeżeli zbijemy go do połowy HP, to spawnuje za sobą szamana. Czyli tak właściwie taktyka na niego jest taka, żeby spokojnie wybić wszystko dookoła niego, zbić go około połowy HP i spróbować go zabić, zanim on przywoła szamana, bo ten szaman to jest jedyna rzecz, która no, nie jest zbyt pożądana. Jesteśmy w stanie od niego w sumie wtedy trochę zginąć, ale to też zobaczymy jak będzie, bo tak jak mówię, nie traktuję zbytnio 4. poziomu i F3 jako bardzo trudnych lochów, tylko takie powiedzmy, że średnie. Zwłaszcza jakbym już miał zbroję 4, ale jeszcze nie mam, więc zobaczymy. Jeździec na koniu, możemy go nazwać śmiercią, żniwiarzem, sarniem żniwem czy jakkolwiek. Ma to do siebie, że ma dwie formy, czyli jego łączne HP to jest 176 i zwykłe 76 i w połowie drugiej fazy, czyli w połowie tego 70, tych 76 on przywołuje 3 psy. Tak właściwie jedyne co jest bardziej wkurzające to tylko to, że on będzie miał co chwilę tarczę z many, więc na niego lepiej nie iść bez Miksturem Berserkera, bo to będzie tylko strata energii, punktu życia i tak dalej, bo to nie jest trudny boss. W ogóle ci bossowie się wydają jesteś tacy łatwi i przyjemni. Jeżeli sobie tak popatrzymy, to oni mają podobne dosyć obrażenia jak zwykłe potwory. Niewiele, tylko ewentualnie większe. Standardowy potwór ma 13-10. No powiem, że on jest standardowy. Albo 13,8. Więc zamiast takiego 13,8, którego powiedzmy, że... Aha, pojechało mi na źle jakoś. Zamiast 13,8 ten ma 16,9, a ten ma 15,13. Więc tak właściwie są niewiele mocniejsi niż standardowe potworki, chociaż to w sumie trochę cecha wszystkich bossów, ale bardziej mam na myśli to, że akurat ci dwaj nie wydają mi się coś straszni. Najstraszniejszy jest tylko zielony goblin, który nawet zmniejsza pancerz i przez to jesteśmy bardzo podatni na ataki. Z pozostałych potworów tego się trochę
należy bać, bo on ma sneaka, więc można zajść od tyłu, ale to nie jest koniec świata. Pszczoła właściwie też ma sneaka i nic więcej. A cała reszta tak właściwie jest prawie że niegroźna. Nie wiem, kogo by tu jeszcze. Nie ma nic, co jest jakieś takie bardziej trudne, jakimś większym wyzwaniem by miało być. Więc tak, z takim przygotowaniem chyba możemy już ruszać. Tylko teraz jeszcze sobie wejść po rozwiązaniu nonogramu, żeby chodziło to wszystko jakoś płynnie. Właściwie z takich fajnych sztuczek, jakie mogę Wam poradzić, to klikajcie sobie zablokuj obecny stan. Wtedy można zrobić tak i o wiele szybciej się rozwiązuje kolorowe nanogramy. Jest o wiele prościej i jest większa szansa, że nie będziecie się musieli wkurzać, jak pokolorujecie przypadkiem inny kolor. Większość taktyk, które tutaj jest, omówiłem już właściwie w filmie, omówiłem już w filmie, który wrzuciłem niedawno na kanał. Ten, gdzie chodzę Hanką po lochu 5C. I tak właściwie tutaj często też będę pewnie z tego korzystał, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu, bo to jest dosłownie poziom lochu niżej. Teraz czekałem w nadziei, że ten skalny troll mnie przeciągnie, bo wydaje mi się, że takie szarżowanie na wroga to nie jest głupi pomysł na lochu, w którym powiedzmy, że jesteśmy w miarę bezpieczni, ale to już niestety się nie udało. I właściwie większość potworów to jest do zabicia bez jakiegoś specjalnego problemu, więc pewna część komentarza właściwie też jest zbędna. Możemy nawet sobie tak na chama zrobić misklik i zabrać sobie wcześniej cynober. Uciekłem teraz jeden nie do końca w nadziei, że pies nie będzie miał punktów akcji, bo praktycznie wiedziałem, że będzie miał, tylko no, nie trafiam sobie coś dzisiaj. Tylko bardziej to była kwestia tego, że jakby coś poszło nie tak, to nie byłby w stanie zaatakować drugi raz. No przynajmniej by się trochę no bo po prostu głupio zrobiłem. Ogólnie to ten loch spróbuję zrobić w postaci speedrunu. To jest też ważna uwaga, że będę się starał szybko dojść do pierwszego bossa, potem szybko do drugiego bossa i żeby już mieć możliwość dalszego wyjścia z tego lochu, tak w miarę możliwości szybko. I jeżeli się mój misterny plan uda, to jesteśmy w stanie przejść cały ten loch na tym MP, który mamy już teraz, więc powinno też pójść dosyć szybko. Najważniejsze, co się tutaj dzieje, to jest to, że ja szarżuję do tych, którzy strzelają. To jest właściwie jedna z dwóch najważniejszych rzeczy, bo to najważniejsze jest taka, żeby szarżować do goblina, szamana, który daje demoralizację nam. I tylko to jest bardziej niebezpieczny przeciwnik. Cała reszta to są po prostu leccy wrogowie.
Sprawdzam w lesie z każdego budynku wszystkie drzwi, dlatego że czasami budynki są ze sobą połączone, a tylko w budynkach i w miejscu, gdzie spawnuje się potwór, który się duplikuje, taki leszy, można znaleźć grimoire i skrzynki. I właściwie jedno i drugie dobrze jest czasem znaleźć. O ile w skrzynkach nie ma szkła, jak to jest w lochu czwartym, o tyle wydaje mi się, że dalej warto jest w tym momencie mało HP to jeszcze płotka. Dalej warto jest chodzić i zaglądać do wszystkich budynków. I tak właściwie to jest też trochę taka podpowiedź, może wskazówka, że jeżeli chcecie bardzo oszczędzić na punktach many, a wystarczająco starożytnych stron i macie wystarczająco żelaza z meteorytu, to tak po prostu nie zbierajcie ani skrzynek, ani skrzynki akurat zbierajcie fioletowe, ale starożytnych stron właściwie może się nie zbierać w ogóle i zaoszczędza się w ten sposób trochę many. Chyba, no, coś nie chciało umrzeć. Chyba, że Wam potrzebne są właśnie starożytne strony, albo na przykład chcecie wymieniać to na złoto, co jest możliwe. Ja tutaj, tak jak mówię, staram się cały czas wchodzić do tych budynków, bo czasami są pokoje z grimoirem. A w sumie to możemy pójść tutaj, bo zostało nam 2 punkty akcji, możemy pójść tutaj. A pająk zachowuje się jak zwykły robak czy pająki w zwykłym lochu. Jeżeli jest w odległości 2 kratek od nas, czyli w przypadku takim jak był tu teraz, czyli on był tutaj, my byliśmy tutaj, to on rzuci siatkę i podejdzie jedno pole. Zazwyczaj, albo rzuci siatkę i poczeka. Jak rzuci siatkę i poczeka, to w kolejnym ruchu podejdzie i nas zaatakuje, a jak nie rzuci siatkę, jak rzuci siatkę i podejdzie, to i tak podejdzie i nas zaatakuje. To jest cała jego taktyka. Jeśli bym stał tutaj, to on by tej siatki nie rzucił, tylko by podszedł i zaatakował. I dlatego z tego miejsca się zawahałem, czy zaatakować go silnym ciosem i go zabić do końca, czy jednak odejść te 2, bo wtedy on może podejdzie, tylko zapomniałem, że on jeszcze siatkę rzuca. A przy okazji, jakbym na przykład stanął w tym miejscu, on by na mnie rzucił siatkę, a łucznik by do mnie cały czas strzelał, to on by mógł równie dobrze podejść jeden krok, tu się zatrzymać, poczekać jedną turę i dopiero wtedy pójść mnie atakować, a łucznik w tym czasie co chwila by do mnie strzelał, więc to jest bardzo zły scenariusz, dlatego, tak jak mówię, dobrze jest targetować łuczników najpierw. No i czekać, aż potwory same podejdą, tak jak to w innym poprzednim filmie spróbuję pokazać. Już właściwie spróbowałem, bo w momencie, kiedy ten film, co teraz nagrywam, wyjdzie, to powinien być 3. albo i 4. film z nanogramów już. O. I tak. Właściwie to większość z tych potworów jest taka, powiedzmy, niewymagająca jakoś specjalnie. Nie w przypadku, kiedy już jest zbroja poziomu złapała go teraz demoralizacja, bo pozostali przeciwnicy byli wystarczająco daleko, a Salamandra ma akurat dosyć duży pancerz, więc Pomyślałem, że prościej będzie użyć demoralizacji, żeby ją zabić. I, i, i zgubiłem wątek. Z takich rzeczy, co na przykład już teraz widać, tu jest kawałek budynku, więc tutaj coś może być ciekawego, dlatego w tym moim pseudo speedrunie idę też tutaj. No i ze skrzynki udało się kawałek mapy znaleźć. I pod tym jest Grimoire. O, zepsuł mi beczkę. Grimoire są cholernie cenne, zwłaszcza odkąd się... Znaczy cholernie cenne. Na początku były
mało co warte, więc kilka dni przed aktualizacją z familiarsami wymieniłem chyba z 80 grymuarów na starożytne strony, a to potem wymieniałem na złoto. Ale teraz, jak już tylko jest okazja, to jak jeszcze zaglądam do lasu czasami, to staram się tych grymuarów szukać. Do niego pójdziemy w ten sposób. On powinien się ruszyć gdzieś tutaj górą i teoretycznie jak staniemy tutaj, to on będzie musiał podejść, bo nas nie widzi, nie miał zasięgu. Więc jak on już tyle podszedł, to jesteśmy w stanie go zrobić na jednego strzała. I to jest taka, powiedzmy, zaleta tych placów z słupkami, z tymi kolumnami, że czasami można mieć ograniczony zasięg. Tak właściwie to mogę Wam spróbować pokazać, jak bardzo ten zasięg jest ograniczony, tylko muszę znaleźć przeciwnika. O, na przykład jego. Jeżeli byśmy sobie podeszli w to miejsce, to nasz zasięg jest ograniczony, jak widzimy, tym filarem, także nic za nim nie możemy strzelić i nic nie możemy strzelić po jedno pole gdzieś tam szerzej. Czyli jesteśmy w stanie po diagonali pójść w ten sposób na to pole, zaatakować i w ten sposób do tego pola. Mały obiekt nam nie ogranicza pola widzenia, co dobrze jest widoczne na innych. I tak samo widać, że ten filar blokuje nam te dwa pola do strzelania. I potwory mają dokładnie tak samo, więc dlatego tak spróbowałem go trochę wykiwać. A jakbyśmy podeszli jeden punkt dalej, to mamy już całkowitą wizję na całe to pole i na całe to pole, więc w sumie to trochę śmieszne, że nawet nie śmieszne, to miało sens, bo z dalszej perspektywy filar więcej zasłaniał. Chociaż, że powinien, tak. W każdym razie teraz na przykład mamy taką sytuację, jak przed chwilą było z tym filarem na tym filarze, czyli mamy zablokowane to pole i te pola tutaj. Tylko że widzimy te pola, bo nie jesteśmy naprzeciwko niego. Jakbyśmy stali w tym miejscu, gdzie jest teraz ten filar, byśmy mieli zablokowane jeszcze te dwa pola. A tak to mamy zablokowane tylko te trzy pola do rzucania. Tutaj ten kwadrat 2 na 2 i tutaj też drugi kwadrat. Więc to jest taka mała uwaga co do strzelania, żebyście mieli na uwadze, żebyście mogli trochę przewidzieć, kiedy będziecie mogli strzelać, kiedy nie będziecie mogli strzelać. I w tym przypadku no, pająk miał do nas zasięg i mógł nas ustrzelić. Więc to by było chyba na tyle co do samego strzelania. Zjem ostatnie bento, bo jeszcze zostało. I tak właściwie to tak. Wiele osób narzeka, że las jest bardzo energochłonny, no bo jest bardzo energochłonny, a przynajmniej od tych poziomów F3 i F4, czyli głównie te dwa ostatnie poziomy, bo pierwszy poziom F1 najlepiej jest po prostu przejść jak najszybciej i nawet się nie zastanawiać. Drugi poziom przejść takim pół speedrunem, patrząc się po pomieszczeniach, bo mogą być tam grymuary. Znaczy, jeżeli jeszcze nie macie wszystkich rzeczy z lasu, to chodźcie też nie po lesie drugim, tylko i jak już będziecie w takim końcowym stadium gry, z lasu jedyne co się liczy to poziom F3 i poziom F4. I tylko te dwa poziomy są warte jakiejś większej eksploracji, cała reszta nie. Jak widzieliście, wyrzuciłem dwa noże do rzucania w szamana goblinów i dzięki temu nie było demoralizacji. I największy problem jest taki, że tych szamanów może być dużo w jednej grze i ona ma już tylko 4 te noże do rzucania, więc może ich trochę braknąć.
I wtedy być może będzie można panikować, być może jeszcze nie. Aha, to numer. Więc póki są jeszcze te noże, to powiedzmy, że jestem spokojny. Dopiero później trochę ten spokój stracę. I misterny plan się trochę nie udał, a tu jest trochę gorzej niż się spodziewałem. No nic. Trzeba pomyśleć, jak to zrobić. No, w sumie fajnie, że wyszedł taki przypadek pesymistyczny. Można zrobić Poké i Berserker i to by bardzo dużo ułatwiło i najzwyczajniej w świecie pokazało, że się da bez Poké i Berserkera. Z Poké i Berserkerem, że taka sytuacja, kiedy my jesteśmy zdemoralizowani, nie jest końcem świata, bo nie jest. Au. Więc użyję oba miotacze ognia na to i zaatakuję tego. I w tym momencie dalej mam na sobie demoralizację, ale demoralizacja trwa do końca walki. I oznacza to właśnie tyle, że jestem w stanie z tej walki wyjść poza zasięg, albo nawet niekoniecznie poza zasięg, bo demoralizacja też ma swój czas trwania i po prostu ją z siebie zdjąć. A chcę to zdjąć z siebie m.in. dlatego, że chcę się poderzyć, bo fajnie by było, więc taka typowa taktyka na uciekanie. Dodatkowo zjadę też bułkę, żeby mieć trochę więcej punktów zdrowia. Wódz szamanów znowu zaczyna dając sobie buffa, a my podchodzimy, zaatakuje zwykłym atakiem, to się udało dobrze. I łącznie dodaliśmy mu niecałe 60, tam 20 kilka i 29, 27 i 29 chyba. On ma 126, czyli najlepiej by było zrobić sztuczkę z pająkiem. Sztuczka z pająkiem brzmi śmiesznie, więc możemy policzyć raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I jak rzucimy pająka tutaj, to się na pewno nic mu nie stanie. Pająk rusza pierwszy, więc tak właściwie najlepiej by było teraz zaatakować silnym ciosem. W sumie to mi się misterny plan trochę nie udał. Znowu, a to dlatego, że nie miałem berserkera. I też wyszła fajna rzecz, że ten szaman pierwsze co robi, jak ma w zasięgu przeciwnika, który nie ma demoralizacji, to rzuca demoralizację zawsze. Przynajmniej tak na to wygląda. Czyli w tym momencie zobaczył, że pająk nie ma demoralizacji i zamiast go zaatakować albo cokolwiek innego zrobić, rzucił znowu demoralizację. Więc czysto teoretycznie można też sobie kupić trochę czasu rzucając pająka, który nie ma jeszcze demoralizacji i w ten sposób opóźnić trochę jakieś tam problemy związane z postacią. Bo jakkolwiek fajny mechaniczny pająk by nie był, to jednak jest to tylko mechaniczny pająk. I to nie jest nasza postać, która jest w tym wszystkim najważniejsza. I tak właściwie w tym momencie ten skalny troll nas bardzo ładnie przyciągnął. Jesteśmy właściwie w miejscu, gdzie zawsze będzie walka 1 na 1. Chyba że któryś z przeciwników będzie miał sneaka. No, ale nie miał, więc nie ma się co przejmować tym. I też zauważcie, że staram się iść podobnie jak w lochu, czyli ciągle trzymam się jednej strony. Z taką nadzieją, że może się uda w miarę szybko dojść do... A to tutaj sobie odnowimy energię. Bułeczkę sobie zjemy. I dlaczego jakoś bardzo nie podchodzę poza tym jednym polem? Bo on nas przyciągnie. Albo nas za chwilę przyciągnie. I żeby nie być znowu przyciągniętym, najlepiej jest go zabić od razu.
ale ten teleport na sam środek walki jest bardzo fajną rzeczą. Ja tam lubię, bo jesteśmy w stanie się szybciej dostać do łuczników, nie musimy aż tyle za nimi iść. Chociaż lepiej by było, gdyby on nas po pierwszych krokach przyciągnął, bo wtedy łucznicy byliby mniej więcej w tych samych miejscach. I by się dało to jakoś fajnie pogodzić, ale już widzę, że jednak na tym jednym załadowaniu MP się może nie skończyć. I tak właściwie to poczekamy po prostu. Bo myślałem, żeby dać ropucha, który ma przyciągnięcie na tego goblina, ale to jest nie za bardzo by był sens tak zrobić. Owszem, by to pomogło, ale ta pomoc byłaby dosyć późno. Więc tak właściwie to nie miało specjalnego znaczenia. A i podczas walki oczywiście można używać ładunku motywacji. Tylko, że to zjada niestety zasoby. I teraz jest ważna sprawa, bo mamy rzekę. Całkiem długą rzekę. Rzeka zazwyczaj, jak ktoś kiedyś zauważył na tawernie, oznacza jakiś tam powiedzmy punkt przełomowy, że za tą rzekę trzeba iść i wtedy będzie coś tam. I tak właściwie jak zacząłem stosować się do tej rady, czy tego polecenia, albo właściwie zauważenia czegoś, to faktycznie okazuje się, że na takiej zasadzie trochę to działa. I tak, teraz ten nasz przyciągnie, robimy tutaj tak i kopniak. Aha, energii nie ma. No to zrobimy energię. Bułka, kopniak. Dobijamy tego, bo nie jestem sam. Spróbujemy dobić tego. I na razie z racji tego, że jeszcze nie ma MP, to spróbujemy dobić Cyklopa. Kontynuując to, co mówiłem, jeżeli jest rzeka, to zazwyczaj za nią jest kontynuacja lochu. Czyli jak widzimy rzekę, to jest właściwie dobry znak, bo jesteśmy w stanie kontynuować dalej loch i dalej go speedrunować. To jest taki znak, że idziemy w dobrą stronę, żeby skończyć ten loch szybciej. Tak to można nazwać. No. Więc na razie ja znikam i wrócę, jak tylko uzupełnię manę. No okej, udało się, uzupełniłem manę. Można spróbować atakować. Zaatakuję go 2 atakami i spróbuję wysłać pająka z nadzieją, że on da radę go zabić. Nie dał rady, ale ruszę się pierwszy, więc w kolejnej turze go zabiję. Albo nie mam energii. No i tak właściwie powoli się zbliżamy do końca lochu. Przed każdym przed każdym dotknięciem ula dobrze jest pamiętać o tym, żeby mieć trochę punktów życia w zapasie. Dobrze, że on nas zaatakował za tyle, bo w F3 właśnie może być coś takiego. I to znaczy, że to jest mimik. Ten tekst to jest właśnie tekst od mimika. Mimikiem jest coś. Ten goblin. Więc fajnie, że to się udało pokazać, żeby udowodnić nawet, że w F3 są mimiki i no jest ryzyko, że możemy takim mimikiem powiedzmy dostać na twarz. W F4 nie spotkałem nigdy mimika jeszcze i chyba w ogóle ich nie ma. Tak samo jak nie ma żadnych mimików w lochu 5. Jeden strzał tak dla pewności, że powinien zginąć, drugi strzał normalnie do zabicia. On nas przyciągnął, idziemy do łucznika, bo łucznik jeszcze będzie strzelał. W tym momencie poczekamy, on nas uderzy, mamy mniej HP niż jest wymagane do użycia skilla. Używamy i lecimy dalej. Tak, bardzo się fajnie udało to wszystko zrobić.
I w tym momencie mamy 2 krzaki do zniszczenia i jednego łucznika, więc tak właściwie najlepiej jest zrobić tak i się po prostu schować. On nie ma zasięgu, musi kawałek przejść, a jak się schowamy do tej wnęki, to musi iść jeszcze dalej. I w tym momencie na 3 punktach akcji go jesteśmy w stanie dogonić, spokojnie zabić i mamy drogę wyczyszczoną, więc też warto pamiętać o tym, że niektóre ścieżki w lesie się same czyszczą przez przeciwników. Zjem sobie muffinkę tak na wszelki wypadek. No bo niezależnie od tego, jak dobrze by nie szło, albo jak łatwo, dobrze byście się nie czuli w takim lesie, to też warto pamiętać, że potwory i tutaj mogą zasadzić całkiem mocny krytyk. O, boss. Wypiję berserkera i to będzie wszystko, co wypiję, bo raczej nie sądzę, żeby trzeba było więcej. I tutaj damy ropucha. Ropuch w tym miejscu przy odrobinie szczęścia będzie robił dokładnie to. Czyli przyciąga nam strzelających i jedyne co nam trzeba zrobić to po prostu być żywym do końca. Czyli tylko się nie dać zabić. A goblin, który ma 5 many, dodatkowo mm, będzie był takim dodatkowym zabezpieczeniem, żeby się ropuch nie ruszył. I boss też może zostać przeciągnięty i całkiem prawdopodobne, że ropuch go właśnie przeciągnie, więc damy tutaj Ratatouille'a. Aha, to fajnie. I uderzamy z pełną mocą w bossa. I tego bossa dobrze jak najszybciej zdjąć, bo jak widzicie mu się mana odnawia. I po prostu nie ma co szczędzić. Aha, fajna ta demoralizacja. Nie ma co się oszczędzać, bo co, on nie zrobił psów? No okej. Nie ma się co oszczędzać, bo jeżeli on będzie długo w tej formie na koniu, to jest w stanie bardzo dużo jeszcze nam many wystać samym tym, że będzie na siebie nakładał tarczy. I tak właściwie mamy już koniec roku, ale spróbuję tu jeszcze trochę pochodzić i tą manę wyczerpać. I tak, żeby Wam pokazać, że akurat las ma kilka fajnych rzeczy do zaoferowania, nie tylko ból i cierpienie, bo jak widzicie możemy sobie po prostu uzupełnić energię gdzieś tam polatać jeszcze po takim speedrunie i być może uda się trafić coś ciekawego. I o ile w F3 to jeszcze jest taka powiedzmy praktyka ok, że sobie tak można polatać, trochę energii spalić i trochę punktów doświadczenia zdobyć, to... Aha, zapomniałem jednej rzeczy. To o tyle w F4 już tego za bardzo nie polecam. Chyba że Wam nie przeszkadza walczenie i wywalanie many w dużej ilości. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo moje chowańce dostały 15 poziom. I jeżeli mamy tylko grymuary, możemy opanować ich kolejny poziom bezpośrednio z poziomu lasu. I tak samo jesteśmy w stanie ich nakarmić, jeżeli mamy tylko czym je nakarmić. I w tym przypadku jesteśmy w stanie dosłownie odblokować im poziomy każdemu po kolei, będą po prostu mocniejsze później. To jest trochę ważna sprawa w stosunku do tego, że za każdy ukończony rok dostajemy bonusowe doświadczenie, więc trochę by było szkoda, żeby to się zmarnowało. No, też pewnie wiele osób nie do końca będzie wiedziało, że da się to zrobić w środku lochu. Pod warunkiem, że mamy grimoire w ekwipunku, które chyba... A, jeszcze jeden został. Jeżeli nie mamy grimoiru w ekwipunku, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Więc w lochu zwykłym, czyli w tym, w tym nie lesie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić po prostu, bo się nie da, bo nie mamy grimoirów. Ojej. I to jest taki jeden pokój, który rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest ciężki. Z całego tego F3 jak dotąd to ten jeden pokój wydaje się straszny, dlatego zrobimy to sposobem. Zjemy mafinkę, żeby mieć czym żyć, bo ważna rzecz w tym szamanie jest taka, że on nie strzela. On bije tylko melee, on nie ma żadnego zasięgu ataku. Tylko ta demoralizacja jest straszna. Dlatego zjemy sobie tą mafinkę i zrobimy demoralizację. I ta demoralizacja się dobrze udała, więc możemy zrobić tak i możemy rzucić siatkę na jednego z tych szamanów, tak żeby tylko jeden naraz nas atakował. I w tym momencie wypiję sobie eliksir, bo jest ryzyko, że jednak by mnie mogli mocno uszkodzić, dlatego byśmy nie chcieli. W tym momencie zostaje już tylko goblin. I wydajniej by było, mm, żeby uciec od niego i tą demoralizację skończyć przez sam fakt tego, że wyszliśmy z walki, ale trochę mi się nie chciało już tam latać. I ważna sprawa, jeżeli będziecie chcieli robić las na 100%, to takie miejsce jak to, gdzie tutaj na pewno nic nie ma, poza tym, że jest puste pole z korytarzem albo kolejny krzak, musimy odsłonić, żeby nić Ariadny nas do niego nie poprowadziła. Inaczej użycie nici Ariadny doprowadzi nas do pierwszego miejsca, które jest nieodkryte, czyli na przykład do takiego miejsca, gdzie dosłownie za krzakiem jest 3 puste pola i nic więcej. Więc jeżeli chcecie wyczyścić każdy poziom lasu całkowicie do końca, to musicie wszystkie takie miejsca szybko rozpoznawać, zauważać i w nie wchodzić, czyli właściwie wypalać trochę więcej energii, żeby, żeby nić Ariadna was tam nie poprowadziła. Takie jak to, czyli też tutaj nic więcej nie było, poza tym, że był róg, ale czasami nawet w takich miejscach, które się wydają, że nic tam nie ma, możemy znaleźć coś ciekawego. I do takich miejsc też niż Ariadny może doprowadzić. Wszędzie tam, gdzie nie mamy stuprocentowej widoczności. Czyli tak samo tutaj, gdzie zostaje na pewno w tych miejscach nic tutaj nie będzie ciekawego, to trzeba to odsłonić, żeby nas nić Ariadny nie poprowadziła tam. Chyba że nie chcecie mieć 100%, to wystarczy po prostu zabić drugiego bossa, otworzyć drzwi i mieć spokój. A ja korzystam z tego jeszcze, że można sobie tutaj jeszcze trochę polatać. Się chyba nic nie stanie. A też do F3 nie wchodzi się tak łatwo. Albo może inaczej. Jest trochę drożej, bo jest potrzebny śpiwór i po prostu musimy zrobić też F1 i F2, czyli trochę MP wyrzucić, zanim będziemy mogli tutaj wejść. Jeszcze jest inna sprawa, że próbuję znaleźć trzecią salamandrę, bo o, a to może zaboleć. Ona ma 41, już nie 40. No to się jeden zmarnuje, tak? Tak. Bo mufinkę zjem będzie lepiej. Bo tak, on nas tutaj przeciągnie. To było właściwie wiadomo, że on zrobi krok, albo nawet nie zrobi kroku i nas przeciągnie. Jest zbyt duża odległość i do tego jeszcze jest obok szaman, który blokuje drogę, więc teraz to my możemy zrobić demoralizację. Zdemoralizujemy właśnie szamana. Spróbujemy jego zdjąć na mały cios. Nie udało się, dlatego lepiej poczekać. Teraz go zdjąć tak i do szamana podejść, czyli musimy mieć przynajmniej 2 staminy i zaatakować go silnym ciosem. I wtedy szaman, który atakuje chyba trochę więcej, czy to samo 13, a on ma 15. Trochę mniej, ale no też jest dosyć groźny, jak mamy demoralizację, więc
lepiej go unieszkodliwić w taki sposób bezpiecznie. Bo skoro już jeden przeciwnik nas atakował, to nie ma sensu, żeby nas jeszcze drugi atakował. Chyba że chcemy dużo obrażeń na siebie przyjąć, to jest też możliwe, tylko nie do końca ma sens. I ogólnie jak macie, to już chyba wspominałem, ale to jeszcze się powtórzę, jak macie te kamienie do wyciągania, a wiecie, że nie będziecie potrzebowali żadnego z nich, to możecie równie dobrze ich nie używać, bo każdy z tych kamieni to jest 4 energii. Jeżeli sobie je sumujemy, to nam wyjdzie 31 w tym momencie. Jeżeli 120 energii poszło na to, żeby wyciągnąć te kamienie, 120 energii to jest 12 Charge of Motivation, a 12 razy 6 to będzie 72 MP, które poszło tylko i wyłącznie na to, żeby... O, jeszcze to. Żeby wyciągnąć kilka kamieni. Więc jeżeli bardzo nie potrzebujecie, to możecie równie dobrze ich po prostu nie brać, bo one nie są potrzebne do życia. W tym momencie mamy punkty życia fajnie zbite, mamy energię dosyć zbitą i wydaje mi się, że chyba można to zakończyć w tym miejscu. Albo jeszcze poszukam trochę miodu, bo w sumie miód jest fajną rzeczą. Więc jeszcze pochodzę i dlatego ja nie jestem przeciwnikiem lasu. Las jest właśnie o tyle fajny, że można szybko przespeedrunować do bossa, a po speedrunie do bossa po prostu sobie polatać, popatrzeć co tam jeszcze jest i jak sobie zrobicie nadmiar energii i nadmiar punktów życia, to macie prawie że pewne, że to się wam nie zmarnuje. Pod warunkiem, że nie czyściliście tak całkiem do końca. Czyli no, jeżeli zostawiliście sobie trochę miejsc, trochę rzeczy do odkrywania, tak jak ja sobie zostawiłem, to jest całkiem spora szansa, że coś ciekawego jeszcze znajdziecie. Na przykład właśnie takie coś. I co to jest? 30 zł chyba, bo ma bardzo mały pancerz, nie da dużo obrażenia. Obrażenia ma akurat dobre, tylko ma bardzo mały pancerz, więc będzie szybko umierał. Bo tak naprawdę przy familiarcach nie chodzi o ilość punktów życia, tylko o pancerz bardziej. Jeżeli familiar nie ma wystarczająco dużo punktów życia, to czy wystarczająco dużo pancerza, to będzie szybko umierał. Tu jeszcze zobaczymy 2 pokoje. W sumie skoro mamy tych innych familiarstów, to możemy ich odpalić. I podobnie można familiarsami czyścić niektóre lochy, jeżeli są wystarczająco mocni, bo widzicie, że toperz prawie sam zabił tego trolla i we dwóch spokojnie są w stanie tak po prostu zabić. Ale to już są familiarsy, które wydaje mi się, że są dobre, czyli Ratatouille ma dużo obrażeń, toperz ma przyzwoite obrażenia, a Ropuch ma obrażenia małe, ale on przeciąga na dystans, więc jest dobry na atakowanie strzelających. I ta dwójka ma dobry pancerz. Ratatouille zamiast pancerza, który ma średni, co najwyżej, ma demoralizację. I też ta dwójka strzela, a ten przede wszystkim przeciąga. I cała reszta, czyli sneak i dodatkowe użycie, to jest tam powiedzmy kosmetyka. To nie jest jakoś specjalnie ważne, ale w sumie też fajnie, że jest. Tak. To jedno sobie podaruję, tutaj sobie odkryję i chyba udało się w ogóle zrobić większość tej drugiej części lochu, poza tą drugą bramą. A tą jedną z meteorytu sobie podaruję, bo aż tak mi nie jest potrzebna, a 4 energii to jest prawie że 3 MP, więc to też ma swoje koszta, każda energia. I udało się wbić 17 poziom i tak wbitą na 17 poziom Hanką pójdę może jeszcze dzisiaj
czyli jak to nagrywam, do F4 i spróbuję jeszcze zrobić nim F4. I czy będę chciał F4 robić na 100%? Nie wiem, chyba nie ma sensu. W każdym razie chcę pokazać, że to nie jest niewykonalne, bo F3 wydaje mi się dosyć łatwy. Tak jak mówię, no najtrudniejszy był pokój, gdzie było 3 szamanów. Poza nimi właściwie nie było nic trudnego. Właściwie to chyba tyle było na temat samego lasu. Teraz tylko niech mi odetnie program. I cóż. Fajnie, że poglądaliście do tego momentu. To dziękuję Wam za to bardzo. Chyba tyle. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć.